Cześć, witajcie. Jak wiadomo, każdy majsterkowicz od czasu do czasu lubi sobie zainwestować w jakieś narzędzie. I od jakiegoś już czasu zabierałem się za odpakowywanie tej paczki, ale święta minęły, także dzisiaj jest dobra okazja do tego. O, tutaj to będzie, myślę. Także zaczynamy. A dzisiaj na tapetę trafia Makita. Jak widzicie, jest to szlifierka taśmowa o symbolu 9403J. J znaczy, że jest z pudełkiem. Właśnie zdecydowałem się na taki typ tej szlifierki z tego względu, że później mi się lepiej składuje te narzędzia. No i jest też mniejsza szansa na uszkodzenie ich. A, tutaj jest jakieś zabezpieczenie. Otwieramy. A w pudełku instrukcja obsługi, torebka na kurz, maszyna, dobrze naoliwiona, widzę, oraz pasek 80. Także taki zestaw, że można praktycznie natychmiast przystąpić do szlifowania. No z tym, że jeden pasek to tak średnio. Na pewno trzeba dokupić tych pasków. Dlaczego zdecydowałem się na zakup tej maszyny? Z tego względu, że pracowałem w różnych firmach i w jednej stolarskiej firmie, dla której pracowałem, używali właśnie tych maszynek, Makity. No i wam powiem, że szlifując deski można na tej maszynie pracować dziesiątki godzin. Oczywiście zdarzają się wypadki, bardzo łatwo jest na przykład wciągnąć sobie kabel podczas szlifowania. Też innym razem była sytuacja, że na przykład kawałek szmaty gdzieś tam leżał, rzucony i ktoś odłożył maszynę i po prostu tą szmatę wciągło, także trzeba było rozbierać i wydzierać. To normalne, z każdym elektronarzędziem trzeba uważać właśnie, żeby przy tego typu sytuacjach, gdy szlifujemy, żeby kabel się nie zaplątał i nie wciągnęło go. Ale tak poza tym, to nie mam w tej maszynie nic do zarzucenia. Jak dla mnie jest ona po prostu super do szlifowania dużych powierzchni. Także myślę, że w przyszłości na pewno powstaną filmy, jak ją użytkuję. No oprócz tego dla niektórych może się wydać ciężka. Teraz ją zważymy zresztą. Sama maszyna z okablowaniem waży jakieś 6 kg 400 g. No ale ja osobiście jestem dosyć rosły, także dla mnie to nie sprawia problemów, jednakże dla niektórych osób może to sprawiać trochę problem. Poprzednia moja maszynka do szlifowania to marketówka marki Tytan. Ona kosztowała około 400-450 zł w przeliczeniu i na ten czas generalnie, co mogę powiedzieć, sam pojemnik na kurz, zamek otwierający się popsuł, sam pojemnik uległ uszkodzeniu. To tak niezbyt sympatycznie się szlifuje, jak ci pył leci, albo w twarz, albo na ubranie, ale także to jeden z czynników. Następnym takim minusem, że po prostu ten pasek szlifierki, on zaczął się ślizgać i to też uniemożliwia sprawne szlifowanie. No i następna kwestia to jest, że to jest jednak około 70 mm pasek, a tu już mamy 100. W ogóle nad zakupem tej Makity to się zastanawiałem już, można powiedzieć, od roku czy dwóch. No ale tak to jest u mnie, że wiadomym jest, jeżeli narzędzia służą do pracy, zarabiają na siebie, no to nie ma problemu. Można kupować drogie narzędzia, jakiś Festool i tak dalej. Natomiast jeżeli narzędzia służą do majsterkowania, no to zakup takich narzędzi niejednokrotnie czasami przesuwa się w czasie.
No ale myślę, że w przyszłym sezonie będę miał trochę właśnie projektów do zrobienia, także na pewno mi się ta maszyna przyda, nowa. Jeszcze jedna kwestia, ta Makitka, ta szlifierka taśmowa Makity nie posiada regulacji prędkości obrotów. Także oczywiście zależy, jaką kto pracę wykonuje. Czasami może się komuś przydać regulacja, jednakże ten model tego nie posiada. A i tu sobie zaczepiamy właśnie ten woreczek na pył. Możemy go obracać jak nam wygodnie. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, również z tego względu, że takie worki w razie uszkodzenia można dokupić osobno. W firmie, dla której pracowałem, to po prostu mieli na stanie dziesiątki takich woreczków w razie uszkodzenia. No a w samej firmie używali bodajże 3 albo 4 maszynki właśnie. Dlaczego nie Festool? Jak wiadomo, markatówkę można dostać koło 400 zł. Ta Makita kosztowała w przeliczeniu jakieś 1000 zł, 50. Udało mi się kupić tanio, bo normalnie tu, gdzie mieszkam, one oscylują w cenach między 270-280 euro. Natomiast ja trafiłem na jakąś promocję 230 euro, także nie zastanawiając się, trzeba było oczywiście trochę poczekać, ale nie zastanawiając się, ją po prostu zakupiłem. Jako że w warsztacie mam miszmasz, bałagan, jak kto woli, także może pokażę, jak szlifuję. Mojej małżonce popsuła się deska do krojenia chleba i zaczęła używać taki właśnie oto kawałek drewna. Także myślę, że to będzie dobry test dla tej właśnie szlifierki taśmowej, którą zakupiłem. Oczywiście też aktualnie pasek, który posiadam, to jest 100. Myślę, że żeby się przydała 40, 60, żeby wstępnie to przeszlifować. Zdaję sobie sprawę z tego, mam tego świadomość, ale w związku z tym, że mam 100, to będziemy szlifować 100. Tu natomiast możecie zobaczyć, jak wygląda deseczka przed przeszlifowaniem. Ona była cięta poprzecznie pilarką spalinową, a tu możemy sobie natomiast obejrzeć, jak wygląda po przeszlifowaniu szlifierką taśmową z pasem 100. No tak jak mówię, ja sobie zdaję sprawę z tego, że powinienem zacząć od 40, 60, natomiast nie wiedziałem, co będzie w komplecie, dlatego też zakupię takie pasy w przyszłości, a tu tylko macie, że tak powiem, pogląd. Także test maszynki przeprowadzony. Ja myślę, że jestem zadowolony. Jak będzie odpowiednia gradacja papieru, to będzie szło jak burza. Ja Wam życzę udanego weekendu, szczęśliwego nowego roku, jak również do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa. Z złą stroną.